Zlecenie druku 3D należy do usług outsourcingowych, czyli inaczej zlecenie danej usługi na zewnątrz innej firmy. Jeżeli chodzi o rynek polski, no to klienci zazwyczaj szukają pewnego rozwiązania, testują różne technologie, zatem zlecają taki wydruk firmie, która ma w tym zakresie doświadczenie. Pokaż mi wydruk, a pokażę Ci, jak dobra jest Twoja drukarka. Trudno się z tym nie zgodzić, ponieważ jeżeli drukarka jest dobra, ma stabilną konstrukcję i zapewnia powtarzalność wydruków, to druk referencyjny jest najlepszą tego reklamą. Kiedy mamy do wykonania jakiś projekt, wówczas najlepiej sprawdzić parę modeli tego elementu, który chcemy wydrukować. Zaczyna się to na zasadzie zaprojektowania w programie CAD-owskim inżynieryjnym, następnie wyeksportowanie takiego pliku jako siatkowy obiekt 3D. W przypadku FFF-u niekiedy zdarzają się sytuacje, kiedy klienci źle zamodelują jakiś element lub na przykład zaprojektują zbyt cienkie ścianki do wydrukowania. To właśnie staramy się wychwycić. Nasi specjaliści z działu Print Roomu specjalnie na początku przeglądają tego typu modele, oceniają, czy można to wydrukować i następnie przechodzimy do wyceny. Jeżeli chodzi o wycenę, to składa się ona z kilku czynników. Nie ma jednego stałego cennika, jeżeli chodzi o usługi druku 3D. Związane jest to z czasem pracy drukarki, wlicza się w to amortyzację sprzętu i zużycie materiału. Aby najlepiej to zobrazować, postaram się posłużyć jednym przykładem. Klient zleca nam wydrukowanie 5 pojemników na narzędzia z 5 różnych materiałów: PLA, PETG, ABS, nylon i PPS. Pomijając już fakt, że każdy z tych materiałów charakteryzuje się innymi właściwościami, najtańszy będzie PLA, najdroższy PPS. Ponadto, biorąc pod uwagę, że jest to prototyp, czyli klient chce sprawdzić parę rozwiązań, wydrukować taki sam model w różnych materiałach, służy to temu, żeby sprawdził, który finalnie będzie miał odpowiednie zastosowanie. Ze swojego doświadczenia wiem, że najczęściej klienci zlecają do druku elementy maszyn, części zamienne, prototypy lub na przykład jakiś indywidualny projekt. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że klienci cenią sobie wówczas czas realizacji takiego zlecenia. Mam tu na myśli szybkość reagowania. Jeżeli taki plik zostanie do nas przesłany, my w kilka dni jesteśmy w stanie go wydrukować, co na przykład daje nam przewagę przy metodach konwencjonalnych czy obróbce CNC. Tak naprawdę zleceniodawców ogranicza jedynie wyobraźnia i możliwości technologiczne zleceniobiorcy. Zdarzają się też sytuacje, kiedy klienci zlecają nam na przykład 200-300 elementów miesięcznie do wydrukowania. Wówczas może okazać się, że inwestycja w zakup drukarki staje się bardziej atrakcyjna niż zlecanie druku na zewnątrz. Zakupując renomowany sprzęt na rynku, tak naprawdę ograniczamy sobie pewne koszty. Już to jest związane tylko i wyłącznie z zastosowaniem odpowiedniego materiału. Wówczas materiał zamawiamy u producenta bezpośrednio i to są nasze główne koszty, na które składa się wydruk. Tak więc, kiedy jesteśmy początkującymi użytkownikami drukarek, chcemy sprawdzić możliwości danej technologii, wówczas zlecamy wydruk profesjonalistom i firmom, które się tym zajmują na co dzień. Reasumując, chciałbym powiedzieć, że jeżeli ta produkcja jest to seria na przykład kilkuset sztuk, które będziemy drukować w określonym odstępie czasowym, na przykład co miesiąc, warto pomyśleć o inwestycji w zakup własnego sprzętu do drukowania.